13 październik, 6:20. Dziś w planach jest ciekawy pomysł związany z samochodem oraz z podróżą nim. Planujemy dzisiaj dotrzeć do Jastarni ze Śląska nad morze, województwo pomorskie. Będziemy jechać Seatem Aroną. Zatankujemy do pełna, pojedziemy w trybie sport tym samochodem, a w powrotną drogę za 4 dni pojedziemy w trybie eko. Zobaczymy, jaka będzie różnica w spalaniu. Cześć, niedziela. Kolejny etap mojego testu. Dzisiaj będziemy wracać z nadmorza na Śląsk. Będziemy jechać w trybie eko. Na razie muszę spakować co nieco do samochodu. No niestety mało jest miejsca. Półeczka idzie pod podwójną podłogę, bo tutaj trafią nasze pamiątki z pobytu nad morzem. Suszonki, grzyby. Żona jeszcze szyszki, kory, jakieś pamiątki z rejonu umocnionego Hel. Syn sobie wziął. I będzie to jechać pod podwójną podłogą, nie będzie tutaj półki, tylko wypchamy po prostu bagażnik po sam dach. Powinniśmy się zmieścić. Pakuję. No i tak się wozi suweniry pozbierane w lesie. Nie widać, to proszę bardzo. Każdy sposób jest dobry. Grzyby już podsuszone, 2 dni schły, ale trzeba je jakoś dowieść. Nie mamy nawet koszyczka, żeby je wrzucić. A pod spodem jest półka, ta od bagażnika z góry. Tutaj jest mata, ta taka na szybę przeciwko zamarzaniu i ręczniczki papierowe. Fajnie sobie to schnie. Nigdzie nie powinno wlecieć. I tak dowieziemy do domu. Pakujemy się i jedziemy. Ty się aż tak przebrałeś? Wyjeżdżamy z Jastarni. Włączamy tryb eko i wyłączamy start stop i będziemy jechać, zatankujemy w Gdańsku czy w Gdyni i będziemy liczyć 550 km, ile spali paliwa. Hotel Jastarnia. Na pierwszym Chałupy. Jedziemy jednak do Gdańska, przejść się długim targiem. Zamówiłeś, ale to cały czas ona jest gdzieś... Okej, zjedziemy na stację zatankować. Akurat jest 504 km, więc od takiej ilości będziemy liczyć kilometrów i będziemy dzielić przez 5. W tamtą stronę 7,22 spalanie mieliśmy. 7 litrów 22. Mam ją ci na ucho? I tempomat oczywiście 140. Nie jedziemy wolniej, tylko jedziemy tą samą prędkością co poprzednio. To mamy zatankowane 510 km do celu i teraz, tak jak mówiłem, bez oszukiwania, tryb ekonomiczny, tempomat wyłączony i włączamy tempomat na 140. Proszę bardzo, i tak jedziemy. Do celu mamy 500, niecałe 500 km, 510 km, 504 tam pokazywało. Będziemy robić prawdopodobnie jeden postój, bo w tamtą stronę też był jeden i jedziemy sobie. Już jesteśmy za Ciechocinkiem, za Aleksandrowem Kujawskim. Szukamy miejsca, żeby się zatrzymać. Pewnie jakiś McDonald's.
320 km do celu, 350 km zasięgu, idzie to paliwo trochę i cały czas na ekonomik i praktycznie auto nie zrzuca w ogóle z 7 biegu, nawet jak zwalniam do 110, to trzyma na tym 7 biegu. Przy 140 jest 2500 obrotów, to jest też dobry wynik, ale przy takiej wysokim nadwoziu nie służy wcale. Te niskie obroty nie zmieniają tego, że auto pali ponad 7 litrów. Jedziemy. Ruch jest jaki jest. Czasami jest więcej aut, czasami mniej. Na razie spalanie jest wysokie. Jest McDonald's! Tak? No to zjeżdżamy, dobra. Na razie spalanie jest wysokie, bo praktycznie cały czas trasą 126 średnia prędkość, 8,1. Może później jak zjedziemy w Pyrzowicach, to trochę nadrobimy spalania. Zjeżdżamy na postój, jedyny chyba. Później jedziemy już prosto do domu. Koniec już gadania, teraz znowu słuchacie. Studzimy olej i zakładamy buty. Studzimy olej. 200 km za nami. No i to spalanie nie spada nadal. 8,1 jest. Średnia prędkość 121, tam był tylko przez chwilę był odcinek ograniczenia do 100 km. W takim tempie cały czas 140 jedziemy. Jeszcze mamy 300 km, może się coś zmieni, już od Pyżowic jest ekspresówka, więc będzie 100-120. O, jaki krzywy. Ciekawe, czy nie przeładowany Iveco. No zobaczymy, ile będzie. Na razie ponad 8 litrów. Kolosalna różnica, ponad litr. Przepraszam, tak, poniżej litra, 900 ml na setkę, ale na tym trybie ekonomicznym auto się gorzej zbiera i wydaje mi się, że więcej potrzebuje, więcej spala przez to paliwa, bo jest taki mulasty, no. Jak na przykład są auta przede mną, on zwalnia, to żeby odzyskać później tą prędkość, więcej go to kosztuje, więcej energii chyba i co za tym idzie spalonego paliwa. 17:34 Łódź, a tu korek na kilka kilometrów sporych. Spalanie spadło do 7,9, jedziemy obwodnicą Łodzi. Przecież mam dziurę w ramieniu. Łódź górna teraz jesteśmy, czyli mamy jeszcze 183. Mam dziewczynę w mieście, no. Ale spalanie jest bardzo duże. Zszokowany jestem, że na tym trybie jest większe niż na sportowym. Ale cóż. Może dlatego, że wystartowaliśmy z autostrady tak naprawdę i od razu było 140 na godzinę, a nie jechaliśmy ekspresówką. Cóż, zobaczymy jeszcze liczę na tą końcówkę, że chociaż o 0,2-0,3 spadnie. Zaraz za Łodzią jest ograniczenie do 100 i faktycznie tu może będzie trochę oszczędności. Są włączone automatyczne światła. Jak nie jedzie nic naprzeciwka ani na moim pasie w moją stronę, to się zapalają długie automatycznie. Jak wykrywa coś przede mną, to również gasi światło. 7,8 jest. Teraz mamy 148 km do celu. Side assist i on na przykład jak tutaj są te linie na żółto i on widzi, to pokazuje się na żółto linia i najpierw wibruje kierownica, a jeżeli ja nic nie zrobię z tym, to zaraz pokażę. Teraz nie wykrywa, o teraz wykrywa linię. Jeżeli ja z tym nic nie zrobię, cały czas wibruje, ale odbija. No niestety nie chce mi pokazać jak to działa. On w pewnym momencie daje sygnał i pisze przejmij kontrolę nad samochodem. W tym pakiecie XL on po prostu aktywnie utrzymuje tor ruchu, czyli utrzymuje auto między prawym a lewym pasem. $100 km zostało do celu, 7,6 spalanie, 3 godziny 14 minut
391 km. Jeszcze teraz wyłączę oświetlenie dodatkowe i pokażę, zobaczymy, czy widać te oświetlenie wnętrza ambientowe. Ja mam ustawione na białe, można też ustawić sobie na czerwone, ale białe wolę, bardziej mi pasuje. Uwaga! Nawiewy są czerwone, ale podświetlone na biało. Tutaj podłokietnik na biało, pod nogami i tutaj schowek. Dobra, dojeżdżamy do stacji. Do miejsca postojowego mamy 2 km, a do stacji mamy dosłownie z kilometr może. I te ostatnie metry uratowały sytuację. Wychodzi tutaj ze spalania od tankowania 7,3. Przez ostatnie kilometry wolno jechaliśmy i dlatego właśnie to spalanie się wyrównało. Zatankuję jeszcze i już podsumowanie takie luźne z domu zrobię z pokazaniem właśnie z aplikacji Seat Connect, jak to spalanie się tam miało do tego. Ogólnie mogę powiedzieć, że na trybie sport przyjemniej się jechało i auto dużo bezpieczniej się zrywało, że tak powiem, do przyspieszania niż na trybie Eco. Dojeżdżamy do stacji, tankujemy do pełna i koniec. Żarty sobie tam robią. Cześć, pora na podsumowanie. Przed sobą widzicie ekran mojego telefonu, na którym jest aplikacja Seat Connect. Można tutaj sprawdzać spalanie od tankowania, spalanie długookresowe. Mamy ustawione spalanie od zatankowania. Można prześledzić całą historię od momentu zakupu samochodu, czyli od maja. Przesuwamy się do 13 października w dzień wyjazdu i tutaj mamy trasę Sosnowiec-Gdynia do stacji Moja bodajże. 38,99 na stacji zatankowałem, 39 litrów. Na spalanie z 540 km według dystrybutora to wychodzi 7,22. Komputer wskazał 7,2, czyli prawidłowo jak najbardziej. Przesuwamy się 3 dni dalej. Jest 16 październik, tankowanie, również tankowaliśmy w Gdańsku na wyjeździe, tankowałem ponownie już na miejscu w Sosnowcu. Według aplikacji spalanie 7,3 to jest jazda na trybie Eco, ta poprzednio była na trybie Sport. Według aplikacji spalanie jest 7,3, zatankowaliśmy tutaj na stacji 36 litrów 880 ml, niecałe 37 litrów, co dzieląc przez 495 km daje nam spalanie 7,45 i tutaj jest duże zaskoczenie, bo w porównaniu tego 7,3 to jest dosyć duża rozbieżność między aplikacją, między spalaniem z samochodu, bo to wskazuje również spalanie w samochodzie, a
a rzeczywistym spalaniem z dystrybutora. Tutaj zostawię Was z tym porównaniem. Tryb Eco 7,45 litra na setkę, tryb Sport 7,22 litra na setkę. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapki, subskrypcje. Pozdrawiam, cześć.